Cześć, dzień dobry. Dzisiaj z cyklu Jak opisać książka. Zapraszam. Witam Was na Polski Codziennie. Zapraszam Was na naszą stronę www.polskicodziennie.pl. Znajdziecie tam bezpłatną transkrypcję dzisiejszego odcinka. Warto z tej transkrypcji korzystać. Wideo zostało przetłumaczone automatycznie na 8 czy 9 języków i jeśli macie duży problem z jego zrozumieniem, skorzystajcie przy pierwszym oglądaniu z tłumaczenia na własny język. Potem jednak korzystajcie z polskiej transkrypcji przygotowanej specjalnie do wideo. Ta transkrypcja jest dostępna po zalogowaniu się na www.polskicodziennie.pl. Zachęcam Was również do skorzystania z naszego 5-dniowego kursu online. Kurs jest gratis. Poznacie 5 reguł. Dzięki temu poprawicie swój poziom polskiego. Zaczniecie szybciej mówić, bez stresu. Kurs również znajduje się na naszej stronie w zakładce Kursy. Zapraszam Was serdecznie. A teraz dzisiejszy temat książka i jak o niej rozmawiać po polsku. Książka to temat bardzo popularny w rozmowie. Również w rozmowie z osobą, którą dopiero się poznało. Jest to również temat bardzo bezpieczny. Trudno popełnić gafę, gdy opowiada się o książce. Pierwsze pytanie, które najczęściej słyszymy w rozmowie, brzmi: jakie książki lubisz czytać? Odpowiedź jest prosta i zależy od Twoich preferencji. Są tacy, którzy lubią czytać książki historyczne, inni lubią kryminały, inni lubią czytać biografie ciekawych lub sławnych osób lub literaturę faktu. Jeszcze inni poezję. Warto na to pytanie odpowiedzieć szczerze, bo od tego zależy, czy dalsza część naszej rozmowy będzie interesująca, czy raczej nudna. I czy nie będziecie się po prostu męczyć w tej rozmowie. Nie ma gorszej rzeczy niż rozmowa na temat, który Was nie interesuje. Co zrobić, jeśli nie lubimy czytać? Cóż, uważam, że warto powiedzieć: nie lubię czytać i nie czytam. Kropka. Może oglądasz ciekawe filmy albo robisz inne interesujące rzeczy, o których możesz rozmawiać. Kolejne pytanie. Co czytasz obecnie oraz jaka jest ta książka? Do tej rozmowy przyda Wam się kilka użytecznych zwrotów. Książka, którą teraz czytam, to moja ulubiona książka to. Podajesz tytuł książki i autora lub ich nie podajesz, bo oczywiście zapomniałeś tytułu tej książki lub jej autora. W takiej sytuacji mówisz: książka, którą teraz czytam, to książka polskiego autora, nie pamiętam jego nazwiska, opowiada o wojnie. Jaka jest ta książka? Odpowiedzi może być dużo i zależą one od tego, co myślisz o książce. Możesz powiedzieć: ta książka jest interesująca, jeśli Cię interesuje. Lub książka jest nudna, jeśli Cię nudzi. Ta książka jest gruba, jeśli ma wiele stron do czytania. Lub cienka, jeśli ma na przykład kilkanaście stron. Ta książka jest współczesna, to książka, której autor posługuje się współczesnym językiem, którego używamy obecnie wszyscy. Archaiczna, książka napisana starym językiem, którego zrozumienie może być trudne, zwłaszcza dla kogoś, kto dopiero uczy się języka. Książka opowiada na przykład o dwójce dzieci, o dwóch chłopcach, przyjaciołach, którzy znajdują tajemnicze zapiski, czyjś pamiętnik. Głównym bohaterem jest. To zdanie rozwijasz zgodnie z prawdą. Głównym bohaterem może być włamywacz, aktorka, grupa studentów, etc. Warto podać nieco więcej informacji. Na przykład głównym bohaterem jest pirat, którego statek rozbił się na brzegu bezludnej wyspy. Miejscem akcji jest lub akcja toczy się w. Miejscem akcji może być stary zamek położony w lesie, miasto
opuszczona fabryka lub samolot. Wszystko zależy od tego, co czytasz. Opisując książkę, możesz powiedzieć, że jest ona magiczna, niezwykła. Jeśli masz więcej informacji o książce, możesz powiedzieć: na podstawie tej książki powstał film. To oznacza, że książka zainspirowała twórców filmowych do nakręcenia filmu lub serialu. I masz kolejny temat do rozmowy, tym razem o filmie. Możesz powiedzieć: znam inne książki tego autora i wymieniasz inne książki, które znasz lub które chcesz przeczytać. I pojawia się możliwość nowego tematu do rozmowy. Czytać możemy książki w wersji papierowej lub e-booki. O tym też możesz powiedzieć. I na koniec możesz dać swoją rekomendację. Możesz powiedzieć: bardzo polecam tę książkę lub zdecydowanie polecam tę książkę. Dla przykładu powiem Wam, jak ja mogłabym opisać książkę, którą czytam. Książka, którą teraz czytam, to Gra Anioła. Autorem jest hiszpański pisarz Carlos Ruiz Zafón. To gruba książka, ma wiele stron do czytania. Akcja tej książki rozgrywa się w Barcelonie w latach 20. XX wieku. Bohaterem jest nieszczęśliwie zakochany młody pisarz. Otrzymuje on ofertę napisania książki, jakiej jeszcze nie było. Książka jest jedną z cyklu książek o cmentarzu zapomnianych książek. Jest to bardzo ciekawa książka. Dla mnie to książka magiczna. Zdecydowanie polecam tę książkę do czytania. Życzę Wam wielu miłych rozmów po polsku, również o książkach. Życzę Wam również wspaniałego dnia. Cześć!